Witam Państwa bardzo serdecznie. W moim dzisiejszym filmie opowiem Państwu o postawie Polaków wobec współpracy z Niemcami. Dowiecie się, którzy z nich chcieli takiej współpracy, a którzy takiej współpracy nie chcieli. To temat, o którym nadal milczy polska historia i dlatego postanowiłem go Państwu przedstawić. Jeśli spodoba się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, a także wesprzyjcie mój kanał, za co z góry dziękuję. A złotymi patronami kanału są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago, a także pan Patryk Krupiński z Luksemburga. Było południe 16 października 1939 roku. Na dziedziniec majątku hrabiego Jana Józefa Drochojowskiego w Cieszacinie Wielkim koło Jarosławia zajechały dwa auta w ciemnozielonych barwach. Wysiadło z nich dwóch gestapowców i kilku żandarmów oraz polski tłumacz. Ten ostatni zapytał gospodarza, czy przebywa tutaj Wincenty Witos, były premier i lider Stronnictwa Ludowego. Drochojowski potwierdził, że przebywa i poprosił wszystkich do środka swojego dworku. W jednym z dworskich pokoi leżał w łóżku Witos z zabandażowaną ręką. Kilka dni wcześniej pociąg, którym jechał do Lwowa, został zbombardowany przez niemieckie samoloty. Odłamek bomby zranił Witosa w rękę. Bronisław Kloc, rzeszowski adwokat i tamtejszy radny, umieścił wtedy rannego Witosa u swojego dobrego znajomego, hrabiego Drochojowskiego. I tam właśnie Witos od kilku dni dochodził do siebie. Gestapowcy poprzez tłumacza poinformowali Witosa, że zabierają go do Jarosławia. Lider ludowców został chwilę później usadowiony w jednym z samochodów i te natychmiast odjechały. Po przybyciu do Jarosławia gestapowcy umieścili Witosa w prowizorycznym areszcie usytuowanym w budynku tamtejszego sądu grodzkiego. 4 dni później Witos został przewieziony do więzienia w Rzeszowie. Był dobrze traktowany. To właśnie tam Niemcy zaproponowali Witosowi utworzenie kolaboracyjnego rządu polskiego, którego miał zostać szefem. Witos propozycję Niemców jednak odrzucił, ale Niemcy ponawiali ją jeszcze dwukrotnie, przekonując byłego polskiego premiera, że utworzenie polskiego Reichsstaat, czyli państwa szczątkowego, będzie najlepszym rozwiązaniem dla Polaków. Przywódca ludowców nie chciał jednak na to przystać. Kilka miesięcy później, w marcu 1940 roku, przewieziono Witosa z Rzeszowa do Krakowa, a stamtąd do Berlina. W stolicy III Rzeszy z Witosem rozmawiali ludzie Ribbentropa, ministra spraw zagranicznych, i niemieckiej Abwehry, ponawiając ofertę stworzenia marionetkowego rządu polskiego z nim na czele. Ale te namowy okazały się bezowocne. Z uwagi na zły stan zdrowia wysłano później Witosa do sanatorium w Poczdamie pod Berlinem. Tam nieco się podleczył. I dopiero w maju 1940 roku przetransportowano go do Zakopanego. W stolicy Tatr umieszczono Witosa w pensjonacie Renesans, usytuowanym tuż obok zakopiańskiej siedziby Gestapo. Niemcy liczyli jeszcze na to, że przywódca polskich ludowców zmieni zdanie i zgodzi się na taką współpracę. Ale tak się nie stało. Witos został zwolniony i wrócił do rodzinnych Wierzchosławic, gdzie spędził resztę wojny, ale już pod stałym nadzorem Gestapo. Złożona Witosowi we wrześniu 1939 roku propozycja utworzenia kolaboracyjnego rządu polskiego, którego miał zostać szefem,
nie była wcale przypadkowa. Niemcy już w kwietniu 1939 roku usiłowali nawiązać z nim kontakt. Przywódca ludowców powrócił wtedy do kraju z Czechosłowacji, gdzie ukrywał się przed sanacją. To właśnie wtedy Niemcy wysłali Witosowi zaproszenie na rozmowy o przyszłości Polski. Zaoferowali mu nawet pomoc w zorganizowaniu politycznego przewrotu w kraju, w wyniku którego przejąłby on władzę. Ta propozycja została przekazana Witosowi za pośrednictwem Edwarda Kalety, sekretarza Stronnictwa Ludowego w powiecie bielskim, który był jednocześnie łącznikiem Witosa z krajem, gdy ten przebywał w Czechosłowacji. Ale tę ofertę Witos wtedy odrzucił. Uznał, że taki przewrót byłby pogwałceniem demokracji, jak zrobił to w maju 1926 roku Piłsudski. Niemcy uważali Witosa za wpływową postać na polskiej scenie politycznej i doceniali jego chłopski pragmatyzm. Nie było więc dziwne to, że gdy we wrześniu 1939 roku pokonali Polskę, tę propozycję ponowili. Ale Witos nie był jedynym Polakiem, który stanął przed perspektywą kolaboracji z Niemcami. W październiku 1939 roku taką ofertę Niemcy podsunęli Wacławowi Krzeptowskiemu, liderowi Stronnictwa Ludowego w Nowym Targu. I Krzeptowski ją przyjął i zaczął namawiać innych górali do poparcia współpracy z Niemcami. O tym, jak się to ostatecznie zakończyło, opowiadałem już Państwu w jednym z moich poprzednich filmów. Ale byli wśród Polaków także tacy, którzy z własnej, nieprzymuszonej woli chcieli podjęcia współpracy z Niemcami. Jednym z nich był Stanisław Cat Mackiewicz, znany przed wojną pisarz i publicysta. W czerwcu 1940 roku Mackiewicz w czasie posiedzenia emigracyjnej Rady Narodowej w Libourne, niewielkim miasteczku we Francji, opowiedział się za taką współpracą, widząc nieuchronną klęskę Francji. W jego ocenie wobec całkowitego panowania Niemców w Europie, zamiast tworzyć antyniemiecką konspirację w kraju, powinniśmy się zdecydować na współpracę z Niemcami, bo tylko ona mogłaby ich powstrzymać przed eksterminacją polskiej ludności. Propozycję Mackiewicza poparło kilku innych członków Rady Narodowej. Jednym z nich był Tadeusz Bielecki, prezes Rady Naczelnej Stronnictwa Narodowego. To właśnie z ich inicjatywy wystosowano potem nieoficjalną notę do strony niemieckiej w tej sprawie, którą następnie szef polskiego poselstwa w Lizbonie, major Karol Dubicz-Penter, przekazał baronowi Oswaldowi von Heuningen-Huene, tamtejszemu niemieckiemu ambasadorowi. Ten ostatni przysłał ją natychmiast do centrali niemieckiego MSZ w Berlinie. Tyle tylko, że jego szef na tę notę nie odpowiedział. Być może dlatego, że sowiecki dyktator Józef Stalin nie dopuszczał wtedy żadnej możliwości stworzenia jakiejkolwiek namiastki polskiego państwa. Gdy w czerwcu 1941 roku III Rzesza zaatakowała Związek Sowiecki, sytuacja geopolityczna w Europie uległa zasadniczej zmianie. Niemcy postanowili jeszcze raz powrócić do pomysłu nawiązania współpracy z Polakami, licząc na to, że mogłaby ona zabezpieczyć ich interesy na tyłach frontu. Tym razem adresatem ich oferty stało się polskie państwo podziemne. 7 lipca 1941 roku Gestapo aresztowało w Warszawie pułkownika Janusza Albrechta, zastępcę komendanta głównego Związku Walki Zbrojnej Grota Roweckiego i jego szefa sztabu. Albrechta wystawił najprawdopodobniej jego przedwojenny podwładny, rotmistrz Przemysław Deżakowski. Gestapo złamało Albrechta i zaczął sypać.
Zdradził struktury, cele i metody działania oraz nazwiska osób funkcyjnych w organizacji. Niemcy złożyli mu wtedy propozycję nawiązania ponownego kontaktu z generałem Grotem-Roweckim w celu nawiązania rozmów o współpracy. I Albrecht przyjął tę propozycję, wierząc nawet w to, że zostanie ona pozytywnie sfinalizowana. Nabrał również przekonania, że taka polsko-niemiecka współpraca rzeczywiście zahamowałaby represje wobec Polaków. Dał nawet gestapowcom oficerskie słowo honoru, że wykona powierzone mu zadanie. I Albrecht został przez Niemców wypuszczony z więzienia w Kielcach, gdzie go umieszczono. Tyle tylko, że nie zdołał dotrzeć do generała Grota-Roweckiego. Ten ostatni już wiedział o prawdziwym celu misji Albrechta. Na spotkanie z nim wysłał pułkownika Tadeusza Pełczyńskiego, który wyklarował Albrechtowi, że uważa jego misję za oczywistą zdradę. 6 października 1941 roku łączniczka generała Grota-Roweckiego, Jadwiga Piekarska, przekazała Albrechtowi list. Ten list zawierał między innymi słowa: uważam, że poszedłeś za daleko. Wiesz, co masz robić. Po przeczytaniu tego listu Albrecht napisał kilka słów do rodziny, a potem zażył podsuniętą mu truciznę. W marcu 1943 roku z misją nawiązania współpracy do gabinetu gubernatora dystryktu warszawskiego doktora Ludwika Fischera przybył Władysław Studnicki, znany przedwojenny publicysta i zdeklarowany germanofil. O nim również już Państwu opowiadałem w jednym z moich poprzednich filmów. Studnicki przedstawił Fischerowi swój własny projekt powołania państwa polskiego pod egidą III Rzeszy. Miało ono posiadać siły zbrojne, które miały wspierać Niemców w ich wojnie z Sowietami. Propozycja Studnickiego miała miejsce zaraz po tym, jak Niemcy doznali klęski pod Stalingradem, a Stalin podjął się już tworzenia nowej polskiej armii, która miała walczyć u boku Sowietów. W każdym razie, gdyby Niemcy rzeczywiście zgodzili się na taką współpracę, jakiej chciał Studnicki, wcześniej czy później doszłoby do bratobójczej walki Polaków na froncie wschodnim. Ale tak się nie stało. Chyba dlatego, że memorandum Studnickiego nie trafiło do właściwego adresata. Fischer był jedynie niskiej rangi urzędnikiem. Wprawdzie powiadomił o tym Hansa Franka, gubernatora generalnego gubernatorstwa, a ten przesłał memorandum Studnickiego do Berlina, ale na tym się wszystko skończyło. Hitler był już sceptyczny do tworzenia marionetkowego polskiego państwa. Dlatego właśnie propozycja Studnickiego została przez niego odrzucona. Studnicki jednak dalej namawiał przedstawicieli niemieckich władz do takiej współpracy. Robił to nawet wtedy, gdy upadek III Rzeszy był już tylko kwestią czasu. Z tego właśnie powodu, gdy po wojnie znalazł się w Londynie, tamtejsze polskie środowisko zaczęło się od niego dystansować. W czasie II wojny światowej zarówno wśród Polaków, jak i Niemców nie brakowało zwolenników nawiązania polsko-niemieckiej współpracy. Nie oznaczało to jednak wcale tego, że istniały warunki do nawiązania takiej współpracy. Zarówno Hitler, jak i niemieckie władze w okupowanej Polsce byli jej przeciwnikami. Natomiast polski rząd w Londynie i władze polskiego państwa podziemnego w kraju ją zawsze odrzucały i karały tych Polaków, którzy współpracowali z Niemcami. Robiły to ze szczególną bezwzględnością, gdy w ramach tej współpracy dochodziło do denuncjacji osób ukrywających się przed Gestapo. Tak stało się w przypadku Igo Syma, popularnego przedwojennego aktora, który pomógł Gestapo w aresztowaniu Hanki Ordonówny, znanej przedwojennej aktorki i piosenkarki.
To polityka niemieckiego okupanta, oparta na masowych zbrodniach i represjach, była tym czynnikiem, który najbardziej powstrzymywał Polaków przed współpracą z Niemcami. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. W sposób szczególny chciałbym podziękować złotym patronom, którymi są pan Andrzej Maciejewski z Alaski, Kancelaria Prawnicza Macieja Ordona w Chicago i pan Patryk Krupiński z Luksemburga, a także srebrnym patronom, wśród których są panowie Dariusz Kwoka, Dariusz Wietrzykowski, Arkadiusz Strykowski, Bartosz Filip Cichy oraz Kongres Polonii Kanadyjskiej z okręgu Toronto, Stowarzyszenie Nasza Polonia z Australii i firma informatyczna Sagitum S.A. Dziękuję również pozostałym patronom, gdyż każda kwota wsparcia jest dla mnie ważna. Zachęcam wszystkich do wspierania mojego kanału, co pozwoli na jego dalszy rozwój. Teraz można to zrobić nie tylko przez Patronite. Szczególnie dla patronów zagranicznych przydatne są możliwości bezpośredniego wsparcia na YouTubie w formie jednorazowej wpłaty, klikając podziękuj, a także cyklicznych wpłat, klikając wesprzyj na dole ekranu. Wpłat można też dokonywać przez PayPal oraz bezpośrednio na moje konto bankowe, którego numer widzicie teraz na ekranie. Więcej informacji na temat wspierania kanału na różne sposoby znajdziecie w opisie pod filmem.